Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Wśród licznych mieszanek yerba mate z ziołami znajduje się różnych producentów, różnych marek mieszanina mate z zieloną herbatą. Dlaczego się to robi? No, przede wszystkim i po pierwsze dlatego, że można. To jest jeden z podstawowych powodów. Otóż można zmieszać zieloną herbatę z yerba mate, dlatego że ona się parzy w tej samej temperaturze. Czas parzenia jest oczywiście różny. Zielona herbata przeparza się, yerba mate nie, więc możemy trzymać ją dłużej, ale jeżeli pilibyśmy yerbę tak jak się ją pija w Ameryce Południowej, czyli wypijamy wszystko i zostawiamy to wypite aż do momentu, kiedy znów będziemy chcieli się napić i wtedy zalewamy znowu wodą i znów wypijamy, także nie stoi to i nie naciąga godzinami, to wtedy okazuje się, że taka zielona herbata wcale się nie przeparza, bo czas parzenia wcale nie jest zbyt długi. Można to robić dlatego, że zielona herbata zawiera również kofeinę, tak samo jak yerba mate, więc jest to dodatkowe pobudzenie. Poza tym kwestia przeciwutleniaczy, których w yerba mate jest bardzo dużo. Niektórzy nawet podają, że więcej niż w zielonej herbacie, ale w zielonej herbacie jest nieco inna kompozycja, przechodzą inaczej do naparu. Generalnie wzbogacamy całą yerbę dodatkowymi substancjami z herbaty zielonej, co sprzyja na przykład odchudzaniu, ponieważ wiele osób pije yerba mate właśnie dla celów zadbania o swoją linię. Tutaj okazuje się, że właściwie nie tyle yerba odchudza, co przeciwdziała przybieraniu na wadze. No tu wiadomo, zabija trochę to poczucie głodu, nie podjadamy, przyspiesza nieco metabolizm tłuszczy, ale to raczej herbata bardziej niż yerba mate. Yerba mate z kolei działa na receptory, które przesyłają do mózgu sygnał o poczuciu sytości. Za to właśnie odpowiada to, że nie chce nam się po tym jeść, ale poza tym dowiedziono, że przeciwutleniacze zawarte i w zielonej herbacie, i w yerba mate blokują nasze ciało przed wytwarzaniem nowych komórek tłuszczowych. To jest ciekawe, ponieważ taka komórka tłuszczowa, gdy raz powstanie, zostaje z nami na zawsze. Może być pełna, pusta, ale nie pozbędziemy się jej. No i mamy zapas komórek macierzystych, które mogą przekształcić się w komórki tłuszczowe. I ten właśnie proces jest blokowany przez przeciwutleniacze zawarte w zielonej herbacie i w yerba mate. Więc poza pobudzeniem, dla celów odchudzania i dbania o swoją linię, możemy sobie domieszać zielonej herbaty do yerba mate. Poza tym, co dla mnie też jest bardzo ważne, dla smaku. Zielona herbata jest pyszna, świetnie się komponuje z yerba mate. Uważam, że taka mieszanka troszeczkę łagodzi posmak yerby i wprowadza nową nutę herbacianą. To zależy, ile tego oczywiście dosypiemy i w jakiej proporcji mamy zrobioną mieszaninę. Myślę, że to jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie. Ktoś mógłby powiedzieć, kupiłem yerba mate z zieloną herbatą, ale w suszu nie było widać zielonej herbaty. Może się wydawać, że to podstęp, ale ja mam klucz do rozwiązania tej tajemnicy, a kluczem tym jest brazylijska zielona herbata. Może nie wiecie, ale w Brazylii, w ogóle w Ameryce Południowej jest kilka plantacji herbacianych. Nie są zbyt znane, nie są zbyt słynne i szczerze mówiąc nie jest to zbyt wysoka jakość, nie jest to najsmaczniejsza herbata, ale klimat sprzyja i można uprawiać herbatę w Ameryce Południowej. I tak właśnie się robi. I spójrzcie, jak wygląda zielona herbata pochodząca z Brazylii. Można by powiedzieć, że wygląda jak yerba mate po prostu. Nawet tak się śmiałem, że chyba mają jeden sposób obróbki liści. Po prostu wszystko wrzucają w te same maszyny i obrabiają zieloną herbatę tak jak się obrabia yerba mate. Efekt jest taki, że taka zielona herbata zmieszana z yerba mate jest właściwie niewidoczna i może się okazać, że mamy nawet proporcję pół na pół, a właściwie wydaje nam się, że jest to ciągle czysta yerba mate. Chciałbym Wam pokazać, że można sobie bez problemu przygotować taką mieszaninę samemu. Mieszamy po prostu ulubioną yerba mate z ulubionego kraju, ulubionej marki i dodajemy ulubioną zieloną herbatę w ulubionej dla siebie proporcji. Może to być, tak jak mówiłem, pół na pół, chociaż w tych pakowanych, kupnych no zdecydowanie jest mniej zielonej herbaty. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet dać więcej herbaty niż samej yerby. Może to być yerba dodatkiem do herbaty. Każdy robi jak lubi, a ja zaraz sprawdzę, jak lubię ja. Lining up excuses, but they all fall down. Even though a few were pretty good. Looking at the pieces of me on the ground. I need a little help, so if you could put my heart back where it belongs.
Do przygotowania własnej mieszanki yerba mate z zieloną herbatą użyć możecie dowolnej yerba mate i dowolnej zielonej herbaty, przez co stworzyć możecie kompozycję, której na rynku nie ma. Ja dla przykładu, żeby było dziwniej, użyłem herbaty koreańskiej Jongjak, właśnie na bazie brazylijskiej yerby odpyłowanej, która ma dość łagodny, delikatny smak. Kompozycja powinna wyłonić oba smaki i nie powinno się to zgryźć razem. Skosztujmy. Wyśmienita, bardzo udana mieszanka, chociaż muszę przyznać, że ja dodałem troszeczkę chyba za dużo herbaty. Wyczuwam ją wyraźniej, bardziej nawet niż yerba mate. Zachęcam Was do robienia własnych mieszanek. Kombinujcie z różnymi herbatami, przede wszystkim zielonymi, ponieważ te parzy się w tej samej temperaturze. Możecie sprawdzić z czarną i inną, no ale generalnie nie wyjdzie taki fajny smak. Zielona najlepiej komponuje się z yerba mate. Piszcie do nas, piszcie w komentarzach, jakiej Wy użyliście herbaty i jak Wam to smakuje, co wymyśliliście ciekawego. Bardzo jestem ciekaw. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.